Witam Was serdecznie. Dzisiaj będę chciał opowiedzieć o tych wszystkich 12 czasach, które rzeczywiście przysparzają nam bardzo dużo problemów. Będzie tu absolutnie cała teoria, a oprócz tego chciałbym też pokazać, że 12 czasom jesteśmy w stanie zamienić je na 4, a nawet 3. Żeby było łatwiej zrozumieć, jak te czasy się konstruują, będę wykorzystywać do tego 3 słowa, które są poniżej, jak widzicie, czyli go, went, gone. Będziemy dzisiaj posługiwać się tylko i wyłącznie czasownikiem go i powiedzmy, patrząc na te wszystkie zdania, będziemy korzystać tylko i wyłącznie z jednego kontekstu, jakim jest po prostu jazda do domu. Tak więc wszystkie czasy, krótka teoria, a później będę pokazywać, jak je zredukować do 4, a nawet 3 czasów. Zaczynamy. Pierwszy czas, jaki uczymy się, to znaczy wiadomo, każdy inaczej się uczy, ale warto jakby zacząć od present simple, czyli to jest ten pierwszy czas. Może ja już nie będę pisać, będziecie słyszeć present simple. Gdyby ktoś miał pytanie, to oczywiście mówcie, w której sekundzie, minucie, chciałbym to zrobić szybko. Więc present simple polega na tym, że mamy tutaj ona jeździ do domu, czyli she goes home. To jest zwyczaj i o tym właśnie musimy pamiętać, że to są rzeczy, które dzieją się w zwyczaju. She's going home, czyli to jest następny czas present continuous i on mówi o tym, że właściwie mamy dwa sposoby na powiedzenie tego zdania, czyli chodzi o to, że coś dzieje się teraz i to jest to, o czym każdy nam mówi, ale zapominamy bardzo często o tym, co stanie się jutro, czyli generalnie w przyszłości, może być za rok, za 2 lata, za 5 lat i tak dalej, natomiast to po prostu wydarzy się w przyszłości. Czyli mamy pierwszy przykład jako I'm going tomorrow. What? Czyli oznacza to, że jadę jutro i to oznacza, że on jedzie w przyszłości. Natomiast jest to sytuacja, którą on już zdecydował i on jedzie jutro i to jest 100%, czyli można sobie to traktować jako 100%. Te kolory, które tutaj widzicie, one nie są bez powodu. Zaraz będę o tym mówić, natomiast przejdźmy do kolejnego zdania, jak i czasu, którym jest past simple. Czyli mamy go tutaj, she went home i to oznacza, że ona pojechała do domu, czyli wykonała czynność jednorazowo. Czyli zrobiłam, stworzyłam, wygrałam, przegrałam, poszedłem albo poszłem. Następny czas to jest past continuous i on mówi nam o tym, że sytuacja trwała przez jakiś czas, czyli ona jechała do domu. Czyli ona sobie tam jechała przez jakiś czas. Więc tutaj już mamy taką bardzo fajną rozbieżność, która jest widoczna tutaj. Czyli mamy she went home, oznacza ona pojechała do domu, a she was going home oznacza ona jechała do domu. Czyli poszedłem, szedłem, wypiłem, piłem, usiadłem, siadałem. Czyli tutaj jakby sytuacja się stała, a tutaj trwała. I to samo mamy tutaj. Ona pojechała, ale powoli. Następny czas to mój chyba ulubiony, czyli present perfect continuous. To jest czas, który naprawdę jesteśmy w stanie dużo nim zrobić. Natomiast znajduje się on tutaj, czyli she has been going home. I on jakby ma 2 ciekawe znaczenia, o których cholera, nikt nie mówi. I zaraz o tym powiem. Bardzo dużo nauczycieli i osób oczywiście, które się uczą, źle go po prostu tłumaczy. Więc raz na zawsze zobaczmy, jak to rzeczywiście wygląda. Ten czas możemy przedstawić na 2 przykładach, czyli to jest pierwszy. I've been calling your house all morning, czyli to oznacza, że dzwonię jakby do twojego domu cały poranek. Natomiast w tej scenie jest pokazane, że ta pani, która tutaj jest, ona nie trzyma żadnego telefonu, czyli to oznacza, że ona teraz tego nie robi, tylko to robiła. Więc skoro to robiła, to jak ktoś już się domyśla, można ten czas połączyć właśnie z past continuous, czyli to oznacza, że jakby kontekst jest oczywiście ten sam, ale jest tutaj mała różnica i o tym zaraz powiem. Natomiast tak naprawdę możemy sobie go spokojnie też użyć tutaj. Zobaczmy. I've been calling your house all morning. No właśnie, czyli tutaj jednak nie ma tego telefonu przy uchu. I tu mamy drugie znaczenie, które pokazuje, że ten czas, czyli present perfect continuous, działa jak present continuous.
Czyli I've been calling you even at your house last night, but I don't know where you are, so call me when you get this. No oczywiście jest to jest ciekawe, ponieważ ten czas jakby nazywa się present perfect continuous, natomiast tutaj jest informacja last night. Czyli ona jakby daje do zrozumienia, że teraz dzwoni, ponieważ ta pani ma tutaj telefon przy uchu, więc chodzi o to, że ona jakby ciągle dzwoni. Natomiast mówi też last night. Czyli ten czas jakby, no widzicie, oni też specjalnie nie zwracają na to uwagi, ale chodzi o to, że ona trzyma teraz telefon, czyli wykonuje tę czynność teraz. Dlatego powiedziałem, że jest to mój ulubiony czas, ponieważ jeżeli robię pewne rzeczy na przykład teraz, to mówię również to w present perfect continuous. Nie używam na przykład do tego present continuous, zaraz o tym będę mówić. I tak samo jeżeli robiłem coś przez jakiś czas, po prostu mówię też I've been doing this all morning, co nie oznacza, że ja jeszcze to robię, tylko już to robiłem, więc jakby jest tu już jakaś przeszłość. No ale oczywiście można użyć też past continuous, czyli można powiedzieć I was doing it, albo po prostu I've been doing it. Tutaj widzę, że mi się źle ramka ustawiła, no ale cóż, zdarza się. She went home, she was going home. To jest ten moment, kiedy porównywaliśmy te dwa czasy, natomiast teraz przechodzimy do present perfect, czyli she has gone home. Wytłumaczę go w prosty sposób, natomiast ja już pokazywałem ten filmik odnośnie wszystkich tych trzech skomplikowanych czasów, więc tam wszystko jest, natomiast teraz pokażę Wam, jak zrozumieć go bardzo szybko, ale nie będzie to kompletne tłumaczenie. No dobrze, więc tak, żeby prosto to zrozumieć, tutaj przytoczyłem sobie dwa zdania. Jeden jest właśnie w tym past simple, drugi jest w present perfect. Teraz jak to działa? Jeżeli powiemy she has visited her friend, to oznacza, że ona odwiedziła swojego przyjaciela. I she visited her friend również oznacza, że ona odwiedziła swojego przyjaciela. Ale to na przykład zdarzyło się wczoraj, więc możemy to potraktować jako taką książkę, która ma swój rozdział i ten rozdział był wczoraj. Czyli to jest sprawa, która została jakby zamknięta wczoraj, ponieważ wczoraj już nie wróci. To jest sytuacja, która już się wydarzyła. Natomiast ten drugi, to mówiłem oczywiście o tym. Natomiast ten, czyli present perfect tutaj, to jest jakby książka jest cały czas otwarta, czyli po prostu ten rozdział on ciągle trwa, dlatego my nie będziemy mówić o żadnych szczegółach, nie będziemy mówić o tym, że to było wczoraj, że to było 2 lata temu, że to było 30 lat wstecz i tak dalej, tylko po prostu będziemy mówić od początku życia tak naprawdę do tego momentu, bo jak ktoś nam mówi, że to jest przeszłość, która ma wpływ na teraźniejszość, no to my się zaraz gubimy. Dlatego wyobraźcie sobie taką książkę, że książka mówi, że na 95 stronie ona poznała 2 znajomych, czy tam przyjaciół, czy kogokolwiek, natomiast 95, tak, cokolwiek, a 96 nie wspominamy o tym, jakby czas nadal trwa, czyli jest 97 strona, 98 i tak dalej i cały czas gdzieś tam my możemy ciągle poznać tego znajomego. Tak można w prosty sposób wyjaśnić, natomiast no nie jest to kompletne tłumaczenie. A o kompletnym tłumaczeniu mówiłem w odcinku 36. No to jedźmy dalej. Następny czas to jest past perfect, czyli to. She had gone home. To tak naprawdę oznacza dokładnie to samo, czyli ona pojechała do domu. Znowu mamy to samo, jak już widzicie. Ona pojechała do domu, ona pojechała do domu, ona pojechała do domu. Te wszystkie 3, które są na niebiesko, jesteśmy w stanie tak naprawdę zastąpić. No one są takie same. Więc co tam sobie wybierzemy, to będzie dobrze, ale ten czas past perfect, on bardzo często tutaj potrzebuje takiego słowa jak na przykład, no muszę zmienić jakiś kolor, niech to będzie szary. Czyli tutaj potrzebujemy before. Jeżeli będziemy stosować before albo by the time, to oznacza przed. I wtedy to przed będzie tutaj jeszcze potrzebne na przykład before I did it, czyli zanim to zrobiłem. Czyli tak naprawdę ten past perfect chodzi o to, że to jest sytuacja, która była pierwsza, a past simple to była sytuacja, która była druga. No straszna pierdoła. Więc generalnie ten czas w ogóle, no ja bym zdecydowanie omijał, jest on niepotrzebny, zbędny i powinniśmy o nim zapomnieć i go po prostu nie używać. Ja go w ogóle nie używam. Teraz przejdziemy sobie dalej, czyli mamy past perfect continuous. To jest również czas, którego nie stosuję, natomiast wyjaśnię go i oczywiście powiem, po co on służy i jak można go zastąpić. Oczywiście można go zastąpić, on jest przede wszystkim tutaj,
więc to jest to. Ale możemy go zastąpić właśnie past continuous i to już jest widoczne tutaj, ponieważ to jest na zielono i to jest na zielono i mamy znaczenie ona jechała do domu i ona jechała do domu. To jest dokładnie to samo. Tylko że znowu będziemy potrzebować właśnie tego before i by the time i to zazwyczaj w ten sposób chyba najłatwiej zrozumieć, czyli że ten czas on akurat trwał jako pierwszy, natomiast drugi był po prostu past simple, czyli tak jak tutaj. Before he arrived, czyli oznacza zanim on przyjechał, a tutaj ona jechała do domu zanim on przyjechał. No też beznadzieja, dlatego warto go sobie zastąpić po prostu she was going home i mamy sprawę załatwioną. Jeżeli powiemy before he arrived, też jest ok. Nikt na to nie zwróci uwagi absolutnie. Jeszcze mamy 4 czasy, więc skupmy się na future simple. Future simple oznacza ona pojedzie do domu. No oczywiście to jest bardzo proste, czyli jest przyszłość, natomiast nie tylko. No i tutaj jakby powiem całą teorię. Chodzi o to, że bardzo często mamy takie sytuacje, na przykład ktoś puka do drzwi i my mówimy ja odbiorę, czyli I will get it. No to zobaczmy, tu jest chyba na pewno moment, ktoś dzwoni albo ktoś puka do drzwi, sprawdźmy. I'll get it. I'll get it. Tu mamy kolejne, czyli I'll get it, czyli po prostu odbiorę. Czyli przykładowa sytuacja, jeżeli ktoś na nas wylał, nie wiem, wino, mleko i my mówimy, że no to ja pójdę po jakąś szmatkę. Czyli powiemy I'll get the cloth. I future simple oczywiście jest takim, można powiedzieć, jest bardzo kojarzony z conditionalem pierwszym, czyli na przykład if I do it, I will, jeżeli to zrobię, I will be happy. Czyli tylko i wyłącznie, kiedy ja to zrobię, będę szczęśliwy. Czyli will, a podam taki przykład, if she gets pregnant, czyli jeżeli ona zajdzie w ciążę, he will be husband. Czyli o co chodzi? Chodzi o to, że ta sytuacja zdarzy się na 100%. Po prostu. Czyli ona będzie miała w przyszłości miejsce, no ale gdyby jakoś inaczej sytuacja się potoczyła, no to wiadomo, ona się nie pojawi. I jest on bardzo widoczny właśnie w conditionalu pierwszym, więc myślę, że conditional pierwszy też warto sobie tutaj przypomnieć i poćwiczyć. No oczywiście musiało mi zjeść. Tutaj mamy will be a husband i będzie tutaj ten future simple. Następny czas to future continuous. Future continuous polega na tym, że ona będzie jeździć do domu, czyli ona będzie wykonywać coś po prostu, ona będzie tam chodzić od tego momentu, ona będzie to wykonywać, ona będzie o tym myśleć i tak dalej. Jest to swego rodzaju też przyszłość, natomiast jest nieco inna i jest to czas, który jest bardzo zaniedbywany i o nim zaraz będę mówić. Następny czas to future perfect continuous. Future perfect continuous mówi o tym, że ona będzie jeździć do domu przez 3 lata, ale dopiero w 2024. Czyli w 2024 będzie już 3 lata, jak ona jeździ do domu. My często mówimy takie słowa, natomiast w angielskim oczywiście też się zdarza, my po polsku też mówimy, ale pytanie, czy jest to potrzebne? Jest to zwyczajna przyszłość, czyli myślę, że każdą inną przyszłość również możemy zastosować, ale tak, jest to jeden z tych najbardziej skomplikowanych czasów, natomiast jest on prosty do zrozumienia. Chodzi o to, że do pewnego momentu będzie już jakiś okres czasu, w którym wykonujemy daną czynność. I tu oczywiście ta forma nie będzie się zmieniać, ona zawsze będzie will have, nie żadne has, tylko po prostu have. Ostatni czas, czyli to jest ten nasz future perfect. Tutaj chodzi o to, że ona zakończy pewną czynność do pewnego momentu, czyli na przykład ona dojedzie do domu, tak jak tutaj przetłumaczyłem, dojedzie do domu na przykład do godziny 4, do godziny 5, 6, do 2020 po prostu 5 czy coś takiego, czyli ona coś wykona, zakończy pewną czynność. I to są wszystkie czasy. To teraz pytanie do mnie, jak zredukować te czasy. Zacznijmy sobie od present simple, czyli w present simple tutaj zaraz na samym początku mamy ona jeździ do domu, czyli to jest zwyczaj, że ona robi to w zwyczaju. Możemy również zastąpić to właśnie she will be going home albo she has been going home. Dlaczego? Najpierw skupmy się na tym pierwszym, czyli she will be going home. Już pokazuje źródło. Nigdy nie wyrzucajcie żadnych książek z uczelni. Ja mam wszystkie. Zawsze mogą się przydać. Na przykład tutaj. We will be going to the zoo, czyli będziemy szli do zoo jutro.
We go there every Sunday, czyli my idziemy tam w każdą niedzielę. It's part of our routine, czyli jest to część naszej rutyny. Jest to dokładnie tutaj. Czyli jest to traktowane po prostu jako zwyczaj. Ale. Wiadomo, że te dwa czasy, które tutaj napisałem, czyli she drinks coffee i she'll be drinking coffee tomorrow, to nie są dwa te same jakby znaczenia, ponieważ she drinks coffee oznacza, że ona zazwyczaj pije kawę, natomiast she will be drinking coffee tomorrow oznacza, że to będzie jej część zwyczaju, ale ona zazwyczaj nie pije tej kawy, ona zazwyczaj pije ją jutro, a jutro na przykład wypada, nie wiem, piątek czy coś takiego, no więc zawsze w piątek będzie. Jak widzicie, jest tutaj pewna różnica i o tym też warto wspomnieć. Oprócz tego możemy sobie dodać jeszcze tutaj jeden czas, czyli she has been going home. Oznacza, że ona po prostu jeździ do domu od jakiegoś czasu. Więc tak naprawdę można tutaj zastosować ten bardzo fajny czas, mój ulubiony, czyli she has been going home. W ten sposób jesteśmy w stanie przedstawić zwyczaj, jak i dwa jeszcze inne czasy, jakimi są present continuous, czyli jest on tutaj, co już pokazywałem na podstawie telefonu, czyli she is going home. To będzie dokładnie to samo, czyli she has been going home. I oczywiście, no wiadomo, sam present perfect continuous, czyli mamy present perfect continuous, będzie nam zastępować present continuous, może nam zastąpić właśnie present simple, no i może też nam zastąpić past continuous, co pokazywałem, jeśli chodzi oczywiście o znaczenie, ponieważ zdanie she was going home oznacza, że ona jechała do domu, ale że to jest present perfect continuous i ma tam w nazwie present, czyli teraźniejszość, będzie on dotyczył wszystkich tych rzeczy, które jakby, tak jak mieliśmy przykład z telefonem, czyli cały czas do ciebie dzwonię, czyli tak naprawdę ja do ciebie dzwoniłam, więc zamiast tego she was going home, oczywiście możemy sobie zastosować też she has been going home i to będzie ok. Czyli to będzie nasza pierwsza kombinacja. She has been going home zamieniamy sobie na she goes home, czyli zamiast mówić she goes home, mówimy to. Zamiast mówić she is going home, mówimy to. I she was going home zamiast tego mówimy również to, czyli to jest ten nasz uniwersalny czas. Następna kombinacja to jest future continuous, czyli future continuous mamy tutaj will be going home, czyli to, co jest tutaj w czarnej ramce. She will be going home oznacza, że ona będzie jechać do domu, albo będzie jechać, albo będzie jeździć do domu, więc możemy potraktować go jako present simple, bo to jest zwyczaj, co już pokazywałem na podstawie książki. Mamy również will be going, she is going home, czyli to jest ta wersja przyszłości, która występuje tutaj, czyli tu mamy jutro. Więc skoro jutro to oznacza przyszłość, no więc tak samo będzie she will be going home. Będzie to kontekstowo wychodziło na to samo. She will have been going, czyli dopiero jak tutaj mieliśmy will have been going jest dokładnie tutaj, czyli to oznacza, że w 2024 będzie już 3 lata, jak ona jeździ do domu. Czyli jakby ona będzie już jeździć tyle lat, prawda? No to praktycznie będzie to samo. Moglibyśmy powiedzieć, że będzie już jeździć powiedzmy tam, nie wiem, 3-4 lata czy cokolwiek. I wtedy też możemy sobie zastąpić tym czasem. Ja oczywiście mówiłem, żeby tych czasów nie stosować. One są gdzieś tam do matury, one są na jakiś poziom zaawansowany, natomiast osoby, które się uczą, chcą lekko podejść do nauki języka, no to myślę, że takie zasady im na pewno będą sprzyjać. Następny czas to jest future simple, więc zobaczcie, ile czasów jesteśmy w stanie zastąpić już. 4. Will go home, czyli pojedzie do domu. Oczywiście wcześniej mówiłem o różnicy, ale she will be going home praktycznie to jest to samo. Will be going, no to wiadomo i oczywiście will have gone. Will have gone, przypominam, że chodziło o to, że tutaj dojedzie do domu, czyli jakby ona zakończy tę sytuację. No możemy tak naprawdę, jeżeli ja pojadę do domu, no to gdzieś tam zakończę tę sytuację, więc znowu kontekstowo wychodzi na to samo. Ale tak jak mówię, ta sytuacja się zakończy. No bo możemy zrobić tak, że dojadę do sklepu, ale powiedzmy nie zrobię zakupów czy coś takiego, no ale proszę was, no nie ma sensu aż tak analizować tych dwóch czasów. Możemy potraktować go po prostu jako will be going, bo jeśli chodzi o kontekst, będzie dokładnie to samo. Zatem pokazuję drugą kombinację, czyli dzięki temu czasowi, jakim jest future continuous, jesteśmy w stanie zastąpić tyle czasów, czyli aż 6, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Dokładnie.
Następna forma to jest going to, czyli to, czego jakby każdy wie, ale nie stosuje. Też nie wiem czemu. Jeżeli on pojawia się tutaj na samym dole, czyli mamy she's going to go home. Oczywiście możemy sobie to skrócić do she's gonna go home. O tym chyba jeszcze nie mówiłem, natomiast teraz mówię, czyli she's gonna go home oznacza, że ona po prostu pojedzie do domu. Czyli to oznacza, że ona coś zrobi w przyszłości. Więc tak naprawdę moglibyśmy również wstawić ten she will be going home, bo to będzie dokładnie to samo. Kontekstowo wychodzi coś innego. Tak jak już wcześniej wspominałem, ale nie wspominałem. Zatem teoria co do going to wygląda tak, że to są sytuacje, które na przykład widzimy, że coś się wydarzy, czyli na przykład widzimy, że się burza zbliża, czy deszcz zaczyna padać, więc wtedy ktoś mówi it's going to rain, czyli zamierza padać, czyli jesteśmy jakby świadkami danej sytuacji, że coś zaraz się wydarzy i oni wtedy stosują going to. Oprócz tego oczywiście standardowo mówi to o intencji, planach, czyli na przykład zamierzam coś zrobić i to jest wszystko. Czyli zamierzam na przykład, nie wiem, pojechać gdzieś tam, ale nie mam pewności, czy to się stanie, no bo to jest tylko plan, to jest jakaś intencja. I wtedy stosujemy, nie mając pewności, czy to się wydarzy. No i teraz wracając do tego going to, oczywiście to nie jest czas, to jest bardziej taki podczas, ale jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo czasu w nim zastąpić. No i znowu, jeżeli chcemy powiedzieć, że na przykład my pijemy kawę zazwyczaj, no to ja tutaj zaznaczyłem co prawda goes home, jako że to jest zwyczaj, ale to będzie oznaczało tak samo jak na przykład ona będzie jechać do domu jutro powiedzmy i to jest część jej zwyczaju. Natomiast jeśli chodzi o ona lubi kawę, no to nie oznacza, że ona jutro będzie ją pić. No bo ona na przykład może ją pić zazwyczaj, ale wtedy kiedy chce, a nie wtedy kiedy zbliża się piątek czy sobota. Więc na to trzeba mieć jakąś tam poprawkę. Oprócz tego mamy oczywiście is going home, czyli oczywiście tutaj nie mówię o rzeczach, które dzieją się teraz, tylko mówię o tym, co zdarzy się jutro. Bo tak jak warto tutaj przypomnieć, że ten present continuous dzieli się na teraz albo jutro, czyli teraz coś się dzieje albo jutro się wydarzy. Więc jeśli chodzi o to, że jutro się wydarzy, no to jak najbardziej on tutaj działa. Will go home jest tak naprawdę przyszłością, więc też możemy powiedzieć she's going to go home albo she's gonna go home. Jest to dokładnie to samo. Will have gone, ta sama sytuacja, czyli też możemy powiedzieć, że ona tam dojedzie powiedzmy, tak jak tutaj mamy, dojedzie do domu, no czyli she's going to go home, no ona pojedzie do domu, ale czy dojedzie? No właśnie. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy ona rzeczywiście dojedzie do tego domu, czy ona po prostu zamierza jechać do domu. Znowu bierzemy poprawkę. Oprócz tego mamy oczywiście is going home, czyli oczywiście tutaj nie mówię o rzeczach, które dzieją się teraz, tylko mówię o tym, co zdarzy się jutro, bo tak jak warto tutaj przypomnieć, że ten present continuous dzieli się na teraz albo jutro, czyli teraz coś się dzieje albo jutro się wydarzy. Więc jeśli chodzi o to, że jutro się wydarzy, no to jak najbardziej on tutaj działa. Will go home jest tak naprawdę przyszłością, więc też możemy powiedzieć she's going to go home albo she's gonna go home. Jest to dokładnie to samo. Will have gone, ta sama sytuacja, czyli też możemy powiedzieć, że ona tam dojedzie powiedzmy, tak jak tutaj mamy, dojedzie do domu, no czyli she's going to go home, no ona pojedzie do domu, ale czy dojedzie? No właśnie. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy ona rzeczywiście dojedzie do tego domu, czy ona po prostu zamierza jechać do domu. Znowu bierzemy poprawkę. Oprócz tego oczywiście mamy też przeszłość, czyli jeżeli she's gonna go home, no to mówimy she was gonna go home, czyli ona zamierzała pojechać. No i tutaj mamy went home, czyli ona pojechała. No jeżeli pojechała do domu, a zamierzała pojechać, no oczywiście to są dwie różne rzeczy, ale zawsze się tak mówi, jeżeli past simple nie jesteśmy w stanie zapamiętać tej drugiej formy, to się używa tego past continuous, czyli coś robiłem przez jakiś czas, natomiast to nie jest to samo. No bo coś, co zrobiłem, a coś, co robiłem przez jakiś czas, no wiadomo, że jest to coś innego. Czyli I did it, I was doing it. Czasami to wygra, tak? Czasami w tym kontekście odnajdziemy się, ale też nie zawsze, no bo jeżeli zakończyliśmy pewną rzecz, na przykład, nie wiem, spisałem powiedzmy listę jakichś tam klientów, a pisałem albo spisywałem listę klientów, wiadomo, że to będą dwa różne konteksty.
Ale już na przykład możemy powiedzieć was going home, czyli tutaj już spokojnie możemy użyć właśnie was going home, czyli jechałem do domu, czyli I was going to go home, czyli zamierzałem pojechać do domu, no ale tutaj jechałem do domu, no też jest pewna kolizja, no bo zamierzałem jechać, a jechałem do domu, na przykład zamierzałem dotrzeć do pewnego miejsca, ale jechałem do domu. Jakby kontekstowo też coś tutaj sprawdza się, ale coś tam, jakieś iskry lecą, więc tak też nie do końca. No i tutaj tak samo, czyli will be going home, czyli she will be going home, czyli ona będzie zamierzała jechać do domu, albo będzie jechała do domu, no to tak naprawdę możemy zamienić to na she's gonna go home, czyli ona zamierza pojechać do domu. Zobaczmy, jak wygląda trzecia kombinacja. Trzecia kombinacja jest chyba najdłuższa, więc przeanalizujmy sobie ją po kolei. She's gonna go home, czyli oznacza już tu z tym skrótem, ona zamierza jechać do domu. Czyli tak naprawdę, jeżeli ona zazwyczaj tam jeździ co piątek, no to możemy powiedzieć, że ona zamierza znowu jechać w piątek do domu i będzie to ok, będziemy to traktować jako zwyczaj. She's going home, czyli oznacza, że ona będzie jechać w przyszłości, czyli tak jak mówiłem, albo teraz, albo jutro. Wybieramy jutro, ponieważ to będzie ten present continuous. Następnie mamy she was going home, ale tutaj zamienimy sobie właśnie she was going to go home, czyli od tego weźmiemy przeszłość i wtedy zamienimy sobie to na she was going home i tylko to możemy zrobić. She will go home oznacza, że ona pojedzie do domu, czyli znowu mamy przyszłość. Tutaj mamy intencję, więc wszystko się zgadza, to też będzie przyszłość. She will be going home, ona będzie jechać do domu, dokładnie to samo, czyli she's gonna go home. She will have been going home, czyli ona już będzie jechać do domu powiedzmy tam 2 godziny do 4 po południu, już będzie jechać powiedzmy tam 2 godziny, więc tak naprawdę też możemy użyć sobie, że she's gonna be driving, czyli ona będzie już powiedzmy zamierzać tam jechać, albo będzie już na przykład it's gonna be 3 years, jak oni mówią, może na takim przykładzie it's gonna be 3 years, powiedzmy, nie wiem, by 2020, tak? Czyli będzie po prostu już 3 lata. I oni traktują to też jako przyszłość, ponieważ jest to intencja, to się dopiero it's gonna be, tak? Czyli to będzie dopiero. Dlatego też możemy potraktować to jako przyszłość. I tak samo she will have gone, tak jak mówiłem, że ona dojedzie tam do tego domu, więc właściwie też jest jako intencja, no ale intencja, która ewentualnie niekoniecznie musi się zakończyć, no bo to jest tak samo jak mówimy, idę na zakupy, tak jak wcześniej mówiłem, ale nie wiadomo, czy te zakupy skończę robić. Czy na przykład napiszę coś, ale nie skończę tego pisać, bo mogę napisać 2 litery, a mogę nie skończyć na przykład całego tekstu. Więc właśnie na tym to polega, że tutaj mamy sytuację, która się zakończy. Ale tak czy inaczej ten going to tutaj naprawdę myślę, że bardzo dużo czasów zastępuje. No i ostatnie 2, czyli ten, który się no niestety nie da zastąpić inaczej, ponieważ będziemy mieli tutaj jeszcze, przypomnę może, mamy go, went i gone. I tutaj mamy she went home, czyli ona po prostu pojechała do domu jako jednorazowa czynność. She has gone home, dokładnie to samo i she had gone home, też to samo, czyli ona pojechała do domu. Wszędzie tutaj będzie pojechała. A tutaj mamy 5 jako taki dodatek. Myślę, że też tutaj można by było o tym wspomnieć, czyli she was going home oznacza, że ona jechała do domu, a she had been going home oznacza, że ona jechała do domu przed jakąś sytuacją, więc kontekstowo znowu wychodzi na to samo. Co mogę tutaj jeszcze powiedzieć? Ja na przykład bardzo zwracałem uwagę i do tej pory zwracam uwagę na właśnie ten czas. Jeżeli jesteś osobą zaawansowaną, no to najlepiej by było, jakbyś zaczął stosować właśnie ten czas, ponieważ dzięki temu my możemy mieć tutaj możliwość uczenia się jednocześnie strony biernej, czyli mówię o tej trzeciej formie, czyli gone. I wtedy mamy na przykład she was gone, czyli oznacza, że ona zniknęła stąd, czy coś takiego, ale wtedy właśnie ćwiczymy stronę bierną, więc jest to, no, przydaje się zdecydowanie, no i też ten present perfect jest wykorzystywany przez native'ów, więc na pewno też będziemy brzmieć inaczej niż gdybyśmy stosowali właśnie past simple, czyli na przykład she went home, a she had gone home to po prostu najlepiej wyciąć z całego obiegu i żeby to się nie panoszyło tutaj, bo te 2 czasy dla mnie to jest totalna porażka i native bardzo rzadko tego używa i myślę, że wy też nie powinniście.
Myślę, że ten filmik chyba będzie długi, ale jest to jakby kompilacja wszystkich czasów, cała teoria, te 3-4 czasy, które, no niestety, ten past simple po prostu jest jakby niezmienny i tak samo ten present perfect. Natomiast jak widzicie, kontekstowo wychodzi to samo. Więc wszystko zależy od was, które sobie wybierzecie. Natomiast no, te 2 czasy ja po prostu ubóstwiam. Zresztą tak naprawdę te 3, ponieważ jesteśmy w stanie no, praktycznie powiedzieć wszystko. I może zacznijcie od tego, a później dopiero skupcie się na tych wszystkich pozostałych. Wcześniej opowiedziałem o całej teorii, nie pominąłem żadnej rzeczy, tak mi się wydaje. Jeżeli coś pominąłem, oczywiście proszę napiszcie mi, to na pewno będziemy wszystko poprawiać i wyjaśniać. A tymczasem bardzo dziękuję. Trochę mnie to czasu kosztowało i sił. No ale zaczęliśmy nowy rok, mamy nową energię, więc mam nadzieję, że też ją macie i też obejrzycie do końca. No i co? I słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!